tym wydaniu AVIT News 50 lat firmy Matrox Video, 2 nagrody dla firmy Sharp na ASI 2026, nowy mikrofon firmy Shure, nowy mikrofon firmy Neumann Berlin, Super Bowl 2026. To już 173. wydanie AVIT News, czyli informacja, wiedza, biznes. Zostańcie z nami. Jak doskonale wiecie, od 3 do 5 lutego odbyły się w Barcelonie największe na świecie targi Pro Audio Video, czyli Integrated Systems Europe 2026. 1751 wystawców, 92 170 uczestników. Kanał AVIT był jednym z patronów medialnych tego wydarzenia. Jak zwykle odwiedziliśmy stoisko firmy Matrox Video, która w tym roku obchodziła okrągły jubileusz. Zobaczcie krótki materiał. Celebrate with us 50 years of anniversary of Matrox Video. That means 50 years of technological leadership, of market innovations, technological innovations, product development, together with other partners, fostering open standards, etc., etc. So it's 50 years and the company is still young. So we are happy to use ISE as the first milestone of our celebrations. Podczas targów Integrated Systems Europe w Barcelonie firma Sharp otrzymała 2 specjalne wyróżnienia. Posłuchajcie i zobaczcie, jakie to wyróżnienia. Yesterday we got the Best of Show award for the category of LED installation here. We can see that in the background. It's our EC COB product, and that is a very successful LED installation that we have here. We are very proud of that. You can see the award here. I hold that in my hands. We got another award 2 days before, and this is the installation in Heathrow Terminal 5, where we installed together with partners 7 huge 93 square meter screens for a retail signage application. We are also very proud of that. Na targach ISE w Barcelonie firma Jabra ogłosiła wprowadzenie nowych rozwiązań z serii PanaCast do sal konferencyjnych. W związku z tym pokazała na swoim stoisku nowe produkty. Jabra PanaCast 55 VBS to kontynuacja linii wideobarów, która oferuje rozszerzoną łączność umożliwiającą obsługę dodatkowych urządzeń audio i konfigurację z wieloma kamerami. Urządzenie zapewnia panoramiczny obraz wideo o zakresie 180 stopni z inteligentnym kadrowaniem i funkcjami opartymi na AI. Pojawił się też Jabra PanaCast Speaker Mic. To nowy moduł audio zaprojektowany, aby zwiększyć zasięgi profesjonalnego dźwięku w większych salach spotkań. Równomiernie zbiera głos ze wszystkich miejsc przy stole spotkań i zapewnia funkcję sterowania dźwiękiem, dzięki czemu rozmowy stają się bardziej naturalne i zbalansowane w każdym punkcie pomieszczenia. I absolutna nowość firmy Jabra, czyli kamery z możliwością rozbudowy, oparte na technologii firmy Hadley. To system multikamera oparty na AI, napędzany technologią Hadley Crew. Dzięki wykorzystaniu wielu punktów obserwacji kamery śledzą rozmówcę i dokładniej rejestrują to, co dzieje się w sali spotkań, tworząc bardziej wyraźne i bardziej imersyjne wrażenia wizualne. Inteligentne funkcje reżyserskie skupiają bardziej uwagę uczestników spotkania na osobie mówiącej i pokazują interakcje grupowe. Na koniec zobaczcie krótką relację ze stoiska firmy Jabra na ISE. Cześć, nie byłbym sobą, gdybym nie pochwalił się naszym nowym rozwiązaniem do dużych sal. Ogłosiliśmy dzisiaj PanaCasta 55 i korespondującego z nim Speaker Mic'a, który pozwala nam wejść w zupełnie nowe rewiry. A nasze partnerstwo z Hadley daje naszym użytkownikom ogromną wolność. Możemy dodać 1, 3 lub nawet 5 dodatkowych kamer do sali spotkań. A za nami mamy na żywo demo wprost z naszego biura z Warszawy. Jeden z pierwszych systemów zainstalowanych globalnie jest u nas. Firma Shure wprowadza nową wersję mikrofonu stołowego z serii Microflex Advance MXA320. Nowy model zachowuje niskoprofilową formę, ale oferuje większą elastyczność konfiguracji i pełną integrację z nowoczesnymi środowiskami audio-wideo oraz IT. Mikrofon przeznaczony jest do sal konferencyjnych, boardroomów oraz huddle roomów. Sercem tego mikrofonu jest wbudowany pakiet przetwarzania IntelliMix DSP, obejmujący m.in. automatyczną regulację wzmocnienia, redukcję szumów oraz precyzyjne sterowanie bramkowaniem mowy.
W praktyce oznacza to naturalne, czytelne brzmienie głosu i brak echa, nawet w akustycznie trudnych salach. Całość uzupełnia udoskonalona technologia Steerable Coverage, pozwalająca precyzyjnie dopasować obszar zbierania dźwięku do układu stołów i rozmieszczenia uczestników spotkania. Mikrofon można konfigurować z perspektywy całego pomieszczenia w oprogramowaniu Designer razem z innymi urządzeniami marki Shure. Shure Cloud z kolei umożliwia zdalne monitorowanie stanu tego urządzenia, aktualizację oraz bieżącą kontrolę parametrów pracy, bez konieczności fizycznej obecności w sali spotkań. Warto podkreślić, że MXA320 jest certyfikowany do pracy w środowiskach Microsoft Teams oraz Zoom Rooms. Dystrybutorem tego sprzętu w Polsce jest firma Polsound. Firma Georg Neumann, znana jako Neumann Berlin, jest czołowym producentem mikrofonów studyjnych, z których kilka zapisało się w historii muzyki. Od momentu założenia w 1928 roku Neumann Berlin zdobył liczne międzynarodowe nagrody za swoje innowacje technologiczne. A od 2010 roku rozszerzył swoją ofertę w zakresie przetworników elektroakustycznych, monitorów studyjnych do zastosowań telewizyjnych i radiowych, nagraniowych oraz produkcji audio. Teraz ogłasza powrót jednego z najbardziej kultowych mikrofonów w historii branży M50V. To wierna reedycja legendarnego mikrofonu lampowego, który ukształtował brzmienie niezliczonych nagrań muzyki klasycznej i filmowej od momentu wprowadzenia go na rynek w 1951 roku. Dołączony zasilacz NMV automatycznie dostosowuje się do lokalnego napięcia sieciowego i obsługuje zarówno nowy model M50V, jak i historyczne mikrofony M50. Neumann Berlin zachował oryginalną koncepcję akustyczną, w tym małą kapsułę dookólną, zamontowaną w kuli o średnicy 40 mm, jednocześnie stosując tytanową membranę, która zapewnia jeszcze większą stabilność i trwałość. Mikrofon gwarantuje to samo wyraziste obrazowanie przestrzenne oraz potężną odpowiedź niskich częstotliwości, które uczyniły M50 mikrofonem legendarnym. Słynni kompozytorzy filmowi i realizatorzy muzyki w Hollywood polegali na tym mikrofonie m.in. ze względu na jego żywe obrazowanie przestrzenne i naturalną głębię. Poza muzyką klasyczną i filmową, mikrofon M50 znalazł zastosowanie w sesjach popowych i jazzowych, jako mikrofon do perkusji, sekcji dętych i zespołów, dzięki unikalnej kapsule dookólnej i płynnemu podbiciu wysokich częstotliwości. Jak wyjaśnia Jorma Marquardt, menadżer do spraw portfolio w firmie Neumann Berlin, M50V jest ręcznie produkowany w Niemczech zgodnie z oryginalną specyfikacją, ale z udoskonaleniami takimi jak tytanowa kapsuła oraz ulepszone mechaniczne odsprzęgnięcie w jarzmowym uchwycie. To najlepszy wybór do nagrań orkiestrowych i muzyki filmowej, niezależnie od tego, czy w formacie stereo, przestrzennym czy imersyjnym. Każdy egzemplarz mikrofonu M50V powstaje na indywidualne zamówienie w dziale serwisu i kontroli jakości firmy Neumann Berlin, co gwarantuje bezkompromisową dbałość o detale i autentyczność. Produkcja jest celowo limitowana, aby utrzymać najwyższe standardy. To już 7. rok z rzędu, kiedy rozwiązania kanadyjskiej firmy Pixmob są wykorzystywane podczas największego wydarzenia medialnego na świecie, czyli Super Bowl. W tym roku finał Super Bowl odbył się 8 lutego na stadionie Levi's Stadium w Santa Clara w Kalifornii. Był to finał sezonu zawodowej Ligi Futbolu Amerykańskiego NFL 2025, w którym drużyna Seattle Seahawks pokonała New England Patriots 29-13. Przy okazji tego wydarzenia firma Pixmob zadebiutowała swoją najjaśniejszą w historii, widoczną nawet w świetle dziennym, technologią LED. Jak podaje AV Magazine, ponad 68 000 widzów na stadionie Levi's Santa Clara w Kalifornii nosiło specjalną LEDową plakietkę firmy Pixmob, która była doskonale widoczna w kalifornijskim słońcu i która była kontrolowana przez technologię ruchomego nadajnika wizualnego. Aktywacja tych plakietek pozwoliła na synchronizację efektów wideo i animacji widocznych podczas występu gwiazdy Super Bowl podczas słynnej przerwy finałowego meczu Ligi NFL. Tym razem wystąpił latynoski raper Bad Bunny.
Jego 13-minutowy program artystyczny został wykonany w całości po hiszpańsku. Warto podkreślić, że plakietki świetlne firmy Pixmob tworzyły zsynchronizowane efekty świetlne również w zeszłym roku na Super Bowl podczas występu Rihanny, a także podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 6 lutego w Mediolanie i w Cortinie d'Ampezzo. I to już wszystko w tym wydaniu AVIT News, czyli informacja, wiedza, biznes. W tym tygodniu możecie się spodziewać naszych relacji z targów ISE w Barcelonie. Zachęcam do oglądania tych materiałów i życzę Wam udanego tygodnia. Cześć!